Myślę, że to, co budzi moją największą nadzieję, to jest to, są młodzi ludzie, z którymi się spotykam. I to młodzi ludzie właśnie gdzieś z prowincji, jak to się mówi, z daleka od tych dużych centrów, które dają możliwość młodzieży, że tak powiem, takiej, gdzie presja na młodzieży z tej popkultury, tej kultury takiej rodem z Ameryki Zachodniej. Myślę, że coraz więcej takich młodych ludzi też się tak zastanawia, dlaczego nie mają być inni niż ja. Dlaczego nie mają zrobić Popiołu i Diamentu? Dlaczego nie mają zrobić Biesów w przyszłości? Dlaczego nie mają zrobić tych rzeczy, które mnie się uda? Dlaczego mam uważać, że takie talenty się nie pojawią? Bo co, to jest inna epoka? A jaka to jest epoka? Przecież po co nam była wolność? Wolność nam była potrzebna do tego, żeby te zdolności, z którymi my z takim trudem przebijaliśmy się w czasie okupacji, pracując, że tak powiem, w fabryce, pracując przez 10 godzin, starałem się, jak tylko znalazłem chwilę czasu, żeby coś namalować, bo wydawało mi się, że to jest moje przeznaczenie i mój świat. Tak się chroniłem. A potem w tych trudnych czasach starałem się zrobić filmy, takie, jakie mogłem zrobić. Dlaczego dzisiaj, kiedy jest tyle możliwości, kiedy w końcu nie wisimy, że tak powiem, u cycka władzy, tylko są różne miejsca, które decydują o naszym życiu, czyli istnieje jakiś wybór. Dlaczego mam myśleć o tym, że ma być gorzej? Myślę, że będzie tylko lepiej, a nie chciałbym się podsumowywać, nie chciałbym, co z tego, że zrobiłem jedne lepsze przedstawienia, a drugie gorsze, zrobiłem jedne filmy lepsze, drugie gorsze, że gdzieś te filmy jedne przeszły przez świat, a drugie nie zainteresowały nikogo. To jest moja sprawa, może nad jedyną rzeczą, nad którą mi się warto zastanowić, czy ta mania pracy, bo w końcu 40 filmów, 40 spektakli telewizyjnych, teatralnych, kilkanaście spektakli telewizyjnych, a w międzyczasie jeszcze dziesiątki projektów niezrealizowanych, jeżeli nie więcej, prawie 200 projektów niezrealizowanych, czy mnie warto było tak dalece pracować, czy nie trzeba było usiąść, patrzeć przez okno? Bergman to powiedział. Mówię, teraz tu siedzę, patrzę przez okno. Ale a co ja bym za tym oknem zobaczył? Nie, myślę, że żeby siedzieć, patrzeć przez okno i żeby z tego coś wyniknęło, trzeba być innym człowiekiem, trzeba było mi być kimś innym. Może bym wtedy spotkał fantastycznych ludzi, może bym wtedy właśnie miał doświadczenie życiowe, które by mi pozwoliło napisać Zbrodnię i karę, albo nawet i Idiotę. A nie zebrałem takiego doświadczenia, dlatego że, jak mówię, bohaterowie moich filmów, czy postacie, którymi spotkałem się w teatrze, są mi bliżsi niż ludzie, którzy mnie otaczają. Ale miałem też szczęście spotkać ciekawych, ważnych ludzi w moim życiu. Myślę, że na pewno taką postacią jest też Krystyna Zachwatowicz. To jest chwila ważna w moim życiu, to, żeśmy tyle lat pracowali razem, że się dobrze rozumiemy, że dzięki niej, jej, że tak powiem, takiej prawości i takiej prostolinijności udało mi się uniknąć wielu dwuznacznych sytuacji w moim życiu, zwłaszcza w tym trudnym okresie ostatnich lat.